Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 11 dzień czerwca 2024 roku. Imieniny obchodzą Radomił i Witomy. Za oknem mamy 18 stopni Celsjusza, częściowe zachmurzenie. Blok BTC numer 847455, cena KNG 1,81 USDT, cena cash 302,99 KNG, a to jest kwadrans z Kangą, wydanie 205 czy 205. No to jest pytanie do filologów. Dajcie znać, jak nas... Tak, nas ogląda, to się wypowie. Tak, albo Bralczyk. Dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie i powiedzcie, jak mamy czytać tak wysokie numery odcinków. Cześć Kamil. Cześć Sławku. Kamil, co ma wspólnego łyżka z porą roku? Nie wiem, ale już mów. Jesienią. Jesienią. Bum! Bum, 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 bum. Dobre. Kamil, co nam takiego się wydarzyło w poprzednim tygodniu? No bo już wszyscy planowali, jakie Lambo kupią, a tutaj nagle Bitcoin znowuż zrobił nam takiego psikusa. Bitcoin nam robi psikusy cały czas, szczerze mówiąc. No co, od ostatniego tygodnia. Mieliśmy tutaj ruchy cen. Dość znaczne. No, w ubiegłym tygodniu podczas naszego kwadransa cena w okolicach 69 tysięcy oscylowała, no zaraz po kwadransie wyskoczyła na 71 tysięcy, utrzymywała tak się kolejne kilka dni. No i później weekendowy spadek mieliśmy, kiedy znowu spadliśmy na 69 tysięcy i teraz delikatnie mieliśmy wzrosty na 70. No ale niestety dzisiaj w nocy kolejny spadek do 68 tysięcy. Mamy tutaj u nas w zespole takiego wróżbitę, można by powiedzieć. Nie wiem, czy to dobre określenie wróżbite, bo pewnie się obrazi, no ale nasz tutaj jeden z moich pracowników, tak. Łukasz Wydra, jest naszym tutaj analitykiem, no i przygotował taką delikatną analizę, gdzie tutaj może powiem, o co chodzi. Nie jestem tutaj specjalistą, no ale tutaj widzimy na tym wykresie, że Bitcoin nieustannie walczy ze strefą podażową, wyznaczoną właśnie tym szarym prostokątem. Teoretycznie na wykresie możemy dostrzec obecnie formację odwróconej głowy z ramionami, moja ulubiona, co sugerować może, że niedługo będzie kontynuacja trendu wzrostowego i przyszłe pokonanie wskazanej tej strefy, w której teraz jesteśmy. No ale malejący wolumen, który mamy w tym momencie, no nie potwierdza tego wzorca. No ciekawostką jest tutaj natomiast wskaźnik hash rebounds, który dąży do byczego krzyża, no i następujący po nim zawsze jest sygnał zakupowy. Historycznie był to czynnik zwiastujący bardzo silne wzrosty, no ale na razie go nie ma, ale gdy się tylko pojawi na wykresie, to będziemy informować dalej. Co do samego ETH, no to na ETH mieliśmy tutaj sytuację trochę podobną, ale inną. Tak. Tutaj ETH zaczyna trochę żyć swoim życiem, ale dalej jest jakby połączone z ceną Bitcoina. No tutaj mieliśmy w ostatnim tygodniu też takie w okolicy ceny 3700 po kwadransie, w ostatnim zeszłym tygodniu dotknęliśmy 3900. No ale przyszedł piątek, otaliśmy się znowu o 3600, no i dzisiaj powrót na okolicy 3700, nawet do 3500. Także no tutaj zachęcamy, jak ktoś jest zainteresowany naszą analizą techniczną, no to zachęcamy do odwiedzenia profilu właśnie Łukasza Wydry, Łukasz Wydra na X-ie dzisiejszym. No a myślę, że od połowy lipca pokaże się już długo oczekiwana audycja, format, w którym będziemy prezentowali analizę techniczną, już tak tłumaczyli, szerzej, tłumaczyli te wszystkie głowy z ramionami, nietoperze, Barty Simpsony i Złote Krzyże i jakieś tam węże jeszcze. Jeszcze jakieś tam. No właśnie, niespokojne. Jakby to jest coś, co zapowiadaliśmy już na NBX-ie. Chcemy zarówno
ujęciu akademickim, czyli na Kanga University wprowadzić kursy związane z analizą techniczną i analizą on-chain. To jest w ogóle niesamowite, że my możemy te dwie analizy łączyć, a jeżeli ktoś jeszcze naprawdę chciałby doprowadzić do atomowego wybuchu, no to trzeba jeszcze wziąć pod uwagę analizę fundamentalną i kiedy mówię o analizie fundamentalnej, to nie chodzi mi tylko o to, że patrzymy, co tam takiego się dzieje w danym projekcie, ale chodzi mi o to, bo zaraz będę chciał powiedzieć o kilku rzeczach, które się wydarzyły makroekonomicznie i w poprzednim tygodniu, które mają się wydarzyć w tym i one też będą miały wpływ. Podejrzewam, że mówisz o Stanach. Nie tylko o Stanach. Mówię o Kanadzie, Europie również. Wybory. Tak. No, wiesz co, właśnie coraz bardziej zapisuje się w tej grupie ludzi, którzy uważają, że wybory naprawdę nie mają wpływu na cenę Bitcoina. W ujęciu jakimś tam długookresowym. Tak, przerwę ci, w tym przypadku, który omawiałeś na temat ceny Bitcoina i cykliczności. No właśnie. Miałeś jakieś tutaj korelacje. Właśnie, ale to była tylko korelacja, a nie przyczynowość. Okay, jeszcze raz, to jest to, co odkryłem, ponieważ wybory w Stanach są co 4 lata, halvingi następują mniej więcej co 4 lata, cykliczność przez halvingi jest bardzo, bardzo silnym zjawiskiem, ale przez halvingi, nie przez wybory amerykańskie, no to siłą rzeczy amerykańskie wybory zawsze wypadają w tym samym momencie cyklu. I nie jest odwrotnie. Według mnie, być może zmienię zdanie, bo tylko krowa nie zmienia zdania, to bardzo ważne. Ale właśnie, jeszcze a propos tutaj agitacji, zapraszamy niedługo na Kanga University nowe kursy. Na bieżąco pojawiają się też audycje czy nagrania dotyczące tych takich podstaw związanych z Bitcoinem co środę na YouTubie. Taki bardzo przyjemny głos lektora jest. Proszę, rozsyłajcie to do wszystkich tych, którzy jeszcze nie zostali porwani przez tę dobrą nowinę. Myślę, że ten lektor to taki Barry White dla kryptowalutowców. Może być. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Faktycznie chcemy wzbogacić naszą audycję Kwadrans z Kangą o taką bardzo solidną analizę. Po prostu śledźcie nasze media. No dobra, no to Kamil, wspomniałeś o tym, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu w Stanach Zjednoczonych, bo wydarzyła się jedna rzecz, która zepsuła wszystkim humor. Chodzi o to, że jeden z urzędów, który jest odpowiednikiem Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, ogłosił sytuację, jeżeli chodzi o zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze pozarolniczym. No i okazało się, od razu mówię, czytam kilka różnych komentarzy, ktoś w ogóle próbował wytłumaczyć, co tam się wydarzyło w takim prostym językiem, to myślałem, że zwariuję, bo tam doszło do jakiegoś paradoksu, ale mówiąc jakby najprościej jak się da, wynagrodzenia i zatrudnienie w tym sektorze wzrosły powyżej oczekiwania. Tak. No i teoretycznie dobry sygnał. No, pytanie tylko dla kogo? No właśnie. Dla kogo? No bo od razu jak tylko pojawiło się to ogłoszenie, no to widzieliśmy, że właśnie Bitcoin zaczął szerować w dół. Tak. Zresztą za Bitcoinem poszło wszystko inne. Tak. Pamiętam jak BNB miał taki dobry moment w zeszłym tygodniu. Pionowa ściana do góry. Jakby mogła być pozioma ściana, no więc pionowa ściana do góry. Ogłoszenie tych wyników i właściwie z powrotem do tego, gdzie byli wcześniej. No i ale właśnie powiedzmy sobie, dlaczego ta informacja jest negatywna, bo w tym tygodniu Fed, czyli taki amerykański bank centralny, ma ogłosić decyzję dotyczącą stóp procentowych. Tak. No i jeżeli połączymy tutaj kropki, no to jeżeli wzrasta zatrudnienie i zwłaszcza wzrastają płace, to pojawia się więcej pieniędzy i jest inflacja. Jest cały czas impuls inflacyjny jest bardzo, bardzo silny, a Fed jest, jakby zadaniem Fedu jest to, żeby walczyć z inflacją. No więc do momentu ogłoszenia tych wyników, znaczy tych parametrów z poprzedniego tygodnia, no to wszyscy obstawiali, że faktycznie 0,25 punktu procentowego teraz zejdzie w dół. No bo były takie prognozy, gdzieś tam kiedyś powiedziano na jednej z konferencji prasowych, że w tym roku amerykański bank centralny jest gotów obniżyć stopy procentowe sumarycznie o 0,75 punkta. Tak. No, czy to 0,25 będzie teraz w tym tygodniu, w środę dokładnie? Pojawiają się wątpliwości, niektórzy mówią, że nie. Właśnie ze względu na te wyniki, które zobaczyliśmy. Ale jeżeli się to zdarzy, jednak jeżeli nastąpi obniżka, to jednego możemy być prawie pewni, że Bitcoin wystrzeli wtedy do góry. I generalnie widziałem komentarze różnych, tam między innymi Artura Hayesa, różnych analityków, którzy mówią, hej,
Przyglądajmy się teraz, co się dzieje w bankach centralnych na całym świecie. Wszyscy doskonale, to jest parafraza jego cytatu, wszyscy doskonale rozumiemy zasady tej gry. Jeżeli banki centralne zaczynają po długich zwyżkach 100% je obniżać, no to trzeba po prostu ładować swoje torby bitcoinem, no bo bitcoin reaguje na coś takiego. I teraz powiedzmy sobie, dlaczego bitcoin reaguje? Bo obniżenie stóp procentowych oznacza nie tylko tańsze kredyty i to, że na rynek wpływa tam więcej kapitału, ale jest to po prostu zjawisko psucia pieniądza, tego fiducjarnego, a bitcoin... Maszynka robi brr. Tak, no właśnie. A bitcoin zawsze w tym momencie właśnie postrzegany już jest jako to zabezpieczenie przed inflacją i przed złym pieniądzem. Także śledźmy wszyscy w środę wyniki, ale nie wiem, czy wiesz, że Europejski Bank Centralny i Kanadyjski Bank Centralny w poprzednim tygodniu obniżyli stopy procentowe. I to jest ciekawe, że i myślę sobie, że to było przyczyną tej zwyżki bitcoina, którą widzieliśmy w połowie tygodnia, że to tam nam poszło do góry. Akurat we wtorek zeszło, wtorek, środa. I więc widać, że rynki śledzą i reagują, ale jednak to, co się dzieje w Stanach, to tamtejsze parametry są najważniejsze. No trochę to przerażające, że ciągle ta gospodarka amerykańska nadaje ton całemu rynkowi, nawet nie kryptowalut, światowej finansjery. Dopóki chyba dolar będzie niepodzielnie rządził w rozliczeniach międzynarodowych, no to dalej będziemy trochę zakładnikami tej gospodarki amerykańskiej. Znaczy my teraz mówię w imieniu Europejczyka, my sami chcemy być tymi zakładnikami, no bo przecież tutaj będę chciał się zaraz odwołać do wywiadu dla Bloomberga, które udzielił profesor Krzysztof Piech na temat rynku kryptowalut. Umiłowanego regulatora. Tak, na temat KNF-u, tak. Ale zanim powiem, co tam powiedział, to tylko jedno bardzo ważne zdanie, znaczy tam kilka jest fajnych wypowiedzi, które bardzo cenię, ale teraz chcę przytoczyć jedną wypowiedź, gdzie jest powiedziane, że Europa przyjęła postawę konsumenta, a nie producenta. Regulacje, które są w tej chwili wprowadzane w Europie, one zabijają chęć jakiejkolwiek inicjatywy przedsiębiorczej, to już dodaję sam od siebie, one za wszelką cenę chronią konsumentów i trzymają palec, już nie powiem gdzie, konsumentowi i efekt tego jest taki, że przyjdzie nam, Europie, za to zapłacić i to nie naszym dzieciom. Już nam przyjdzie za to zapłacić. Mówiliśmy o tym chyba z 2 kwadranse temu, albo już nie pamiętam, czy na kwadransie, czy na no comment, albo czy poza audycją. Jeszcze w 2008 roku gospodarka europejska była silniejsza od amerykańskiej. Mówię oczywiście o państwach Unii Europejskiej. Dzisiaj jesteśmy daleko, daleko za Ameryką i to jest nasza wina. Więc to ale spójrz, co Chiny wyprawiają. To w ogóle 20-30 lat temu to wszyscy Chiny były na szarym końcu, a teraz co się dzieje? Tak, przy czym Chiny, wiemy o tym, że oczywiście są uczestnikami tej gry, natomiast uznają inne zasady. Tak. A tutaj jest tak, że Ameryka i Europa teoretycznie grają w tę samą partię szachów. Figury ruszają się w ten sam sposób. Teoretycznie Europa z racji swojej historii jest bardziej socjalistyczna. Staje się coraz bardziej socjalistyczna. Amerykanie też mieli się stawać coraz bardziej socjalistyczni, ale widać, że tam następuje odwrót. Więc to, że to dolar i gospodarka amerykańska rządzi światem, to oczywiście, jak niektórzy powiedzą, działanie przebiegłych Amerykanów pochodzących z różnych grup etnicznych. Być może, nie mnie się tutaj wypowiadać, ale ja mówię, że my jako Europa po prostu pozwalamy na to i poniesiemy tego konsekwencje. Z jednej strony tak, ale wiesz, nie wszystkie rozwiązania Unii Europejskiej są nietrafione. Ja nie chcę się powiedzieć teraz jako ktoś, kto jest sceptyczny. Bo ja wiadomo, że jestem sceptyczny, ale sceptyczny co do Unii Europejskiej. Nie ukrywajmy. Jestem i chciałbym nawet uniknąć tej politycznej dyskusji, bo my mówimy tutaj o wolności i o kryptowalutach, ale to powiedzmy o tym, co napisał Krzysztof Piech, czy tam co powiedział w wywiadzie, bo też pewnie czytałeś. Krzysztof Piech uważa, że właśnie to, co powiedziałeś, tak, że regulacje i polska nieprzychylność co do rozwoju biznesów, które nie są takie standardowe i uregulowane, zabija polską myśl przedsiębiorczą, tak? W bardzo dużym skrócie można to tak znaczy zabija. Blokuje, hamuje, jak zwał, tak zwał. Nie jest przyjazny klimat na pewno w tym momencie. I komentarz Krzysztofa Piecha jest taki, że sytuacja w tej chwili w Polsce jest bardzo niekorzystna na rynku kryptowalut, ponieważ KNF będzie tym, który będzie ten rynek nadzorował. KNF ma dużą swobodę, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, jest tutaj w istotnej mierze niezależny. No i widzimy, że te decyzje, które podejmuje w kontekście rynku kryptowalut, one zmierzają do tego, żeby ten rynek silnie ograniczyć. Krzysztof Piech wezwał
wezwał wszystkie startupy i biznesy kryptowalutowe, hej, uciekajcie z Polski, rejestrujcie się na terenie Unii, ale gdzie indziej, bo w ogóle przepisy polskie, te, które będą implementowane tutaj, to są przepisy, które mocno nas ograniczą. No więc... Co do samych jeszcze prowadzenia działalności, no to wczoraj właśnie słyszałem w radio audycję na temat naszego prawa podatkowego. No mamy jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych w Europie, gdzie u nas niektóre ustawy zajmują kilkadziesiąt, kilkaset stron, a w niektórych krajach Unii Europejskiej to jest po prostu kilka zdań formułujących tylko to i regulujących całe podatki na jakimś zakresie. Tak? No my jesteśmy po prostu przerośnięci administracją. No, tak. To nas tłamsi, myślę, najbardziej w tym momencie. No ale to też trudno nie wchodzić tutaj w jakieś procesy polityczne, no bo to, co się wydarzało w ostatnich latach, no niejako spijamy tylko teraz śmietankę. No, rozrost administracji w ostatnich latach był gigantyczny, tak? No i stąd to się dzieje. No, ci ludzie coś muszą robić. Kiedyś, nie chcę tutaj się wypowiadać niekorzystnie na temat naszego regulatora i panów z KNF-u, no ale rozmawiałem kiedyś na ten temat z jedną z polskich prawniczek, która właśnie miała tam jakieś przygody z KNF-em, no i to tam ponoć wygląda wymiana pism, to wygląda tego, kto dłuższą odpowiedź przedstawi. Czyli ty wysyłasz 10 stron, oni odsyłają 30, ty odsyłasz im 40, oni odsyłają 50. I w gruncie rzeczy tam treści w tych odpowiedziach jest po kilka merytorycznych stron, a reszta to jest po prostu produkcja papieru, produkcja treści tylko po to, żeby ci ludzie mieli co robić. No nie mówię w żadnym wypadku, że to dotyczy wszystkich, tak? No ale da się zauważyć taki trend po prostu. No, dokładnie. Więc sytuacja jest poważna, nie bójcie się, Kanga stoi na straży i zrobimy wszystko, żeby było dobrze. Pozdrawiamy naszego... Jak już rozmawiamy o KNF, no to zachęcamy, żeby tutaj może goście, którzy nas oglądają, właśnie na stronę knf.pl. Tak, to jest bardzo ważne. Czyli jaka fajna treść. Jaka to jest inicjatywa. Zapraszamy jak najbardziej. Tak. Silna inicjatywa społeczna, wyzwoleńczy ruch bitcoinowy tutaj podjął działania. Czytam komentarze. Adamo zwraca uwagę, że szkoda, że mamy tak duże prowizje 0,2%. Na małej giełdzie tu dużo, Binance daje 0,1, czyli 2 razy taniej niż Kanga. Największa płynność... sobie odpowiedział chyba, nie? W sumie. Binance daje mniej, no to przecież Binance jest... Tak. Binance ma oczywiście przewagę, ale Adamo, bardzo dziękujemy za tą uwagę. My wiemy o tym, że zawsze może być lepiej. Zwracam uwagę, że gdybyśmy się cofnęli w czasie do, no nie wiem, sprzed roku albo sprzed 2, no to parametry Kangi były słabsze niż dzisiaj. Tak. Staramy się każdego dnia być lepsi, pracujemy nad tym, żeby spready na kluczowych rynkach się zmniejszały. Nie dalej jak wczoraj mieliśmy odprawę w tym temacie, no i oczywiście walczymy o to, żeby płynność również się zwiększała i się zwiększa. Swoją drogą chciałem powiedzieć, że byłem teraz w Norwegii, gdzieś tam na jakimś wystąpieniu i okazuje się, że dużo osób w Norwegii jest zainteresowanych tym, żeby zostać lokalsem. No i chciałem zachęcić wszystkich tych, którzy nas oglądacie. Teraz ten moment zmian sprawia, że lokalsi, czyli osoby fizyczne, które są gotowe tradeować za gotówkę, jak to mówimy, tak, kupować i sprzedawać kryptowalutę za gotówkę za pomocą takiego dedykowanego przez nas systemu zupełnie, który dajemy po prostu, jeżeli jesteś zainteresowany, żeby tradeować za gotówkę i coś tutaj z tego skorzystać, to po prostu zgłoś się do nas i uwaga, również wysłaliśmy sygnał do naszych wszystkich kantorów i do naszych lokalsów, że mamy nowe rozwiązanie, mianowicie jeżeli zgłosi się ktoś do naszego kantoru albo do naszego lokalsa i powie, że nasza konkurencja ma lepsze kursy sprzedaży albo kupna kryptowaluty, to proszę wiedźcie, że nasi operatorzy są przygotowani do tego, żeby tutaj tę konkurencję poważnie zaskoczyć. Dlatego wszyscy ci, którzy nas oglądacie i korzystacie z innych rozwiązań, naszych umiłowanych rozwiązań, proszę skierujcie swoje kroki albo telefony, albo hasła na Telegramie właśnie do naszych operatorów. Myślę, że będziemy w stanie was nieźle tutaj zaskoczyć. I to jest konkret. Tak jest i to jest konkret, więc patrzę teraz na komentarze, co tutaj się dzieje, Mariuszka. Jeszcze a propos tego, co powiedziałeś, no to już tak uzupełnię trochę, że no będziemy organizować niedługo spotkanie ze społecznością. To od razu mogę tak w sumie zarzucić wędeczkę przy tej okazji. Odbędziemy pierwsze spotkanie, pierwszy nasz meetup odbędzie się w Gdańsku, no i później chcemy zrobić taki tour po Polsce, 7 dużych miast.
w 7 dni. Zobaczymy, jak tam się uda. No pewnie 7 dnia będziemy już trochę podnieci. No ale to będzie dobra okazja, żeby przyjść właśnie, spotkać się z naszymi lokalsami, spotkać się z nami, bo tam po prostu staramy się, żeby byli lokalsi. Będzie można wymienić jakąś małą kwotę, zobaczyć jak bardzo łatwo wymienić tę krypto na gotówkę z Kangą, no bo niektórzy myślą, że to jest jakaś technika rakietowa, no ale to nie. To jest najprostsza operacja, jaka może być. Przychodzimy i to trwa po prostu 20-30 sekund, wymieniamy gotówkę, mamy krypto na naszym portfelu. Będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z tymi wydarzeniami jeszcze naszymi. No nie będę tutaj odkrywać za bardzo, no ale na przykład będziemy organizować coś takiego jak turniej w kostkę Rubika, który jesteś dużym fanem z tego, co wiem. Właśnie. Jestem fanem kostki Rubika, w żadnym mierze nie jestem speedcuberem, ale bardzo lubię kostkę Rubika, lubię układać duże kostki Rubika, dlatego robimy ten konkurs. No i uwaga, kiedy się spodziewamy tego turnieju? Myślę, że to koniec lipca. Ostatniej tydzień lipca, ten termin jeszcze nie jest pewny, ale raczej tak i faktycznie w 7 dużych miastach w Polsce będziemy, a zatem każdy, kto do tej pory nas nie spotkał, będzie mógł nas spotkać i w ogóle mamy taki podział. Ja z Łukaszem mamy taki podział, że jeżeli ktoś chce pochwalić, powiedzieć, słuchajcie, robicie dobrą robotę, to zapraszamy na lunch, a jeżeli ktoś ma żal, mówi, że mamy małą płynność i cena to na KNG jest poniżej oczekiwanej, no to zapraszam Łukasza na lunch. Tak się podzieliliśmy, więc tutaj od razu pamiętajcie o tej zasadzie, proszę, jak będziemy się witać i tyle. Okej, Adam pisze, że ważna rzecz, przydałoby się zestawienie transakcji gotowe do opodatkowania. Co roku jest ten kłopot przy większej ilości zleceń, to męka. Adamo, przecież możesz, a w ogóle Łukasz nas ogląda teraz, możesz ściągnąć sobie z GoCasha listę wymiany krypto na fiaty i fiatów na krypto, chyba że chodzi tobie o wymianę krypto na krypto, bo jesteś w innej rezydencji podatkowej. Właśnie wiem, że brytyjska i norweska przepisy podatkowe mówią o tym, że płacisz podatek od papierowego zysku, czyli jak zmieniasz krypto na krypto, to już wtedy pojawia się ten podatek. Dobra. Niestety. Dobra. Okej. Słuchajcie, idziemy dalej, rozmawiamy o tym, co w tej chwili się dzieje. Muszę złapać wątek. Wiem. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić Jacka, żeby nam opowiedział o tym, co takiego będzie się działo w tym tygodniu na Kandze. Halo, Warszawa. Dzień dobry, witam serdecznie. No słuchajcie, rozpoczyna się tak zwane, dużo się mówi o czymś takim, co jest określane terminem on-chain summer i wygląda na to, że to będzie ciekawsze lato w kryptowalutach od dnia powstania Bitcoina. Dużo się dzieje i chciałbym tylko dorzucić, mogę małą dygresję, zanim przejdę do nowości? Mam 2 zdania odrębne w stosunku do tego, co było mówione. Ja uważam, że to nie chodzi o wybory prezydenckie w Stanach, ale jeśli się patrzy generalnie na wyniki finansowe amerykańskich rynków, między innymi indeksy giełdowe, to ewidentnie lata wyborcze widzą wzrost, ale najciekawszym wskaźnikiem jest to, że najlepszym rokiem dającym najlepsze zwroty jest rok powyborczy. Więc to się trochę nakłada na nasze cykle, no ale oni od dzisiaj trwają dyskusje, czy będziemy mieli hossę w tym roku, czy w przyszłym, no i wygląda na to, że nakładają nam się te jednak wzorce. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chcę wam powiedzieć, że przenikanie się rozmaitych trendów i nowinek technologicznych zaczyna doganiać branżę krypto. Wczoraj, nie tak dalej jak wczoraj, sensacyjne ogłoszenie Apple'a, że wdraża, że Siri będzie również miała czata GPT i będzie można korzystać ze sztucznej inteligencji, mówiąc do swojego telefonu, na co zareagował błyskawicznie Elon Musk, mówiąc, że zbanuje używanie urządzeń Apple'a na terenie swojej firmy. Bardzo ciekawa wymiana poglądów na ten temat wyszła, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nawet na rynku krypto pojawiają się projekty, które są już interdyscyplinarne i coraz bardziej angażują właśnie te elementy sztucznej inteligencji. I to nie mówię o projektach, które udają, że są nowatorskimi, które tak naprawdę tylko są nakładką na czata GPT. Ja mówię o projektach, które są w innych sektorach, a które zaczynają korzystać z tych rozwiązań. Jednym z takich
jednej z takich branż jest branża gamingowa, bo ten element sztucznej inteligencji dodany do rozgrywki zaczyna wprowadzać taką zmienną, która jest bardzo mało przewidywalna. I jakby od zarania swojego gaming był również oparty na tym, że grało się przeciwko komputerowi, czyli to był tak zwany player versus environment. Natomiast dodawanie jeszcze tej szybko uczącej się sztucznej inteligencji, która przetwarza informacje i dane szybciej od człowieka, zaczyna się robić bardzo ciekawie. No i jutro mamy na naszym Kanga Starterze taki projekt polski notabene, który na pewno zasługuje na uwagę, Crypto Mayhem. Wydaje mi się, że większość osób, które ten rynek znają, obserwują, to znacie. Projekt chyba od 2 lat w rozwoju. Oni mają kilka nowatorskich rzeczy. Jedną z takich nowatorskich elementów jest ich ekonomia i w ogóle cała konstrukcja, która nie jest konstrukcją dual token, jak to się często spotyka w branży gamingowej krypto, tylko dual game. To znaczy oni mają tak naprawdę 2 gry i możesz sobie wygrać, którą chcesz grać, a grając w jedną grę wpływasz na sytuację w drugiej. To jest niesamowicie interesujące i tutaj ten element AI również w to wchodzi. Jedna jest to totalnie strategiczna dla fanów, nie wiem, Minecrafta czy Age of Empires, Cywilizacja, notabene nowa edycja wychodzi, już zostało ogłoszone, a druga taka bardziej gra akcji, strzelanka i generalnie każdy może wybrać to, co lubi, ale grając i rozwijając jedną grę, jednocześnie rozwija się też, wpływa się na scenariusze i rozwój sytuacji w drugiej. Bardzo interesujące podejście, nowatorskie, nie spotkałem tego jeszcze. Jest sporo projektów, które wychodzą z kilkoma grami, one są jakby wokół tego samego uniwersum, ale żadne nie są tak interaktywne między sobą, jak właśnie w przypadku Crypto Mayhem. Jedna z tych gier już na Epic Games jest w wersji alfa, można pobrać i pograć, ale ja wam dzisiaj chcę powiedzieć, kończąc tą wypowiedź, o czymś innym. Rundę, którą my mamy, Crypto Mayhem, to jest runda seed. Nie każdy wie, co to jest seed, to ja może w 2 zdaniach wytłumaczę. To jest jedna z najwcześniejszych rund inwestorskich. Kiedy projekt startuje, potrzebuje środków na rozwój, na development, na zatrudnienie deweloperów i tak dalej. Najczęściej to jest tak, że założyciele i ich przyjaciele zrzucają się i to jest tak zwana runda angels, czyli aniołów, tych, którzy pomagają powstać i ruszyć z miejsca, ale potem pojawia się druga runda. Dla wczesnych inwestorów to są najczęściej fundusze, to są najczęściej ludzie z rynku, którzy korzystają z takiej okazji, to jest najczęściej ta właśnie runda seed, czyli ziarenko, kiedy projekt jeszcze jest na etapie małego ziarenka, jeszcze nie widać go, nikt jeszcze tak naprawdę nie wie, co to będzie, to ci, którzy są wizjonerami branży, lubią w takie projekty inwestować. 8 na 10 prawdopodobnie nie da większego zysku, ale 2 na 10 potrafią dać fenomenalne zyski i inwestorzy, fundusze to wiedzą. My jesteśmy w niezwykle wyjątkowej sytuacji na Kandze. Po pierwsze, my już wiemy, że ten projekt się rozwinął czyli jesteśmy jakby 2 lata do przodu, ale mamy unikalną okazję, ponieważ udało nam się załatwić dla naszych użytkowników rundę seed, czyli cofamy się w przeszłość 2 lata i możemy kupić te tokeny na tym etapie najtaniej, jak to tylko jest możliwe, a runda seed zazwyczaj gwarantuje najlepsze możliwe zyski swoim inwestorom, dlatego że kupuje się tokeny najtaniej, jak to jest dostępne. I teraz uwaga, warunki vestingu są prawie takie jak w publicu i to jest w ogóle fenomen. Dlatego o tym mówię, żeby wszyscy, którzy nas oglądają i będą jeszcze oglądali zapis tego live'a, żeby przeanalizowali sobie ten projekt i zwrócili uwagę, że udało się dla naszych użytkowników załatwić bardzo atrakcyjną rundę, jednocześnie z rewelacyjnymi warunkami vestingowymi, czyli bez żadnych klifów, bardzo ciekawie to jest rozwiązane. Projekt, który jest 2 lata w rozwoju, który już wkrótce debiutuje, ponieważ początkiem kwartału 4 będzie listing. Także słuchajcie, dla tych, którzy są wizjonerami, dla tych, którzy lubią takie wczesne inwestycje, szukają tego typu okazji, jest to prawdziwa gratka. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że może to nie być dla wszystkich, ale przede wszystkim każdy, zachęcamy, zróbcie własną analizę, to się mówi do your own research, zbadajcie, przeczytajcie, zapoznajcie się, bo to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, jakie podejmuje się ruchy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i przekazuję głos do studia. Dziękuję, Jacku, wszystkiego dobrego. Tutaj patrzę w tej chwili na komentarze, które miały miejsce.
tutaj jakby rozkręciła się dyskusja. Łukasz, który jest na urlopie, tutaj widzę, że nas supportuje bardzo mocno. Napiszcie coś miłego Łukaszowi w komentarzu. To swoją drogą to jest dobry pomysł, żeby zawsze w czasie kwadransa był jakiś strażnik, taki, który tutaj będzie nas wspierał. Czasami faktycznie wiemy o tym, że dochodzi do takiej sytuacji, że dzwonicie gdzieś do jakiegoś lokalsa, w jakimś mieście się umawiacie na transakcję i do niej nie dochodzi. Trzeba no to wtedy zgłosić. To się zdarza rzadko, ale takie coś może mieć miejsce. My oczywiście chcemy tego unikać, interweniujemy, pouczamy taką osobę, a jak trzeba, to po prostu zdejmujemy z mapy. Ale najważniejsze jest to, że my jesteśmy w stanie znaleźć alternatywę w takiej sytuacji i no po prostu dajcie nam znać, jak chcecie zrobić transakcję, w jakim jesteście mieście, my kogoś tutaj znajdziemy i na pewno wesprzemy. No tutaj będzie jeszcze parę zmian takich chyba w niedalekiej przyszłości, które mają to bardzo usprawnić to wszystko, co się dzieje. Myślę, że niedługo coraz rzadziej będą takie sytuacje, że ktoś nie odbierze telefonu, dzwoni się, a poza tym my tutaj będziemy takim. No i nie mogę za dużo powiedzieć, ale myślę, że fajne rzeczy przed nami też. Tak jak powiedział Kamil, faktycznie wprowadzamy zmiany, które mają sprawić, że wymiana krypto na gotówkę w obie strony będzie mocno uproszczona. Ja tutaj spoglądam na jakieś swoje jeszcze notatki. Dobra, Krzysztof Piech w tym wywiadzie podał cenę, której się spodziewa w tym cyklu Bitcoina. W tym cyklu, czyli no właśnie, jak myślisz, wiesz o jakiej cenie mówię? Nie wiem. A no to proszę bardzo strzel, co umysł akademicki z tytułem profesorskim może powiedzieć. 200 000. On mówi 100. Na pewno przekroczymy 100? To 100, to tak, to jeszcze zachowawczo mocno. No tak, to w sensie nikt z nas, wszyscy jak tutaj jesteśmy, oczywiście nie liczymy na 100, tylko liczymy przynajmniej na 300. To jest, tak, a niektórzy na 1 000 000. No, oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna, to jest tylko wyłącznie intuicja koleżeńska, no ale powiedzmy sobie szczerze, że wydarzyło się jeszcze coś pozytywnego w tym ostatnich dniach czerwca. Mianowicie ETF bitcoinowe na nowo się wybudziły z, nie chcę powiedzieć, że zimowego snu, ale z jakiegoś tam marazmu, przy czym kiedy mówię o marazmie, to nadal mówię o agresywnych, miliardowych zakupach, ale nie tego się spodziewaliśmy, bo bo wcześniej te zakupy były bardzo, bardzo mocne i one znowuż takie są. Ilość w ciągu tych 10 dni czerwca zakupiono netto tyle bitcoinów do ETF-u, wielokrotnie więcej niż górnicy w ogóle wykopali. Tak. Teraz patrzę na swoją notatkę, ile to było, chyba że ty kojarzysz, zaraz powiem. Tylko w pierwszym tygodniu czerwca tak, tyle, ile górnicy wydobyli w ciągu 2 ostatnich miesięcy. Więc ośmiokrotnie pewno tak. No i teraz to oczywiście według mnie jakby czego się spodziewam? Spodziewam się tego, że inwestorzy coraz bardziej zaczynają rozumieć, że jak zostanie odpalony ETH Ethereum, ETF. Tak, przepraszam. ETF. To jest ten problem, który będziemy mieli, no nie? Jak będzie ATH, ETF oparty o Ethereum, to nie wiadomo, jak to będzie powiedzieć. Tak, no właśnie. Myślę, że możemy się spodziewać czegoś takiego i że chyba wszyscy na to, czy prawie wszyscy o tym myślą, że może dojść wtedy do multiplikacji, do właściwie reakcji atomowej. To jest jak gdyby jedna z tych rzeczy. Druga rzecz, no cały czas widzimy, że ubywa. Będziemy pokazywać na wykresach kiedyś. Ubywa bitcoinów z giełd. Zaraz nie będzie od kogo kupować. Teraz są rekordowo niskie poziomy na giełdach są bitcoiny. No my ciągle o tym mówimy, że są rekordowo niskie poziomy, a jakoś tej stówki jeszcze nie widzę, ale właśnie, myślę sobie, że jak wyjdzie kapitał instytucjonalny, no bo to jest coś, co powiedzieliśmy na ostatnim kwadransie, że cały czas zakupy przez ETF amerykańskie robią osoby prywatne. Takie, które do tej pory nie kupowały bitcoina, bo nie wiedziały, jak to zrobić, ale teraz po prostu kupują go niejako na amerykańskiej giełdzie, ale czekamy, aż wejdą te fundusze. Mówimy oczywiście o cenie, tak, że to wtedy wpłynie na cenę. I teraz, gdybyś dzisiaj, Kamil, to jest pytanie do ciebie i do naszych słuchaczy, gdybyś dzisiaj musiał wybrać tylko jedną kryptowalutę. Jedną. I oczywiście wiadomo, że chcesz zrobić jak najwięcej, to na jaką byś postawił?
No tutaj mam między trzema rozstrzał taki Bitcoin, Ethereum i KNG. Brawo. KNG to wiadomo, Tak. oczywiście to jest poza konkursem taki nasz joker. No i tutaj jest problem między Bitcoinem a Ethereum. Myślę, że Bitcoin no, bardzo ciężki wybór, bardzo ciężki wybór. Tak, ale no, to weźmy Bitcoin i Ethereum, tak. Bo właściwie chciałem porównać te dwie kryptowaluty. Wyobrażasz sobie jakby Ethereum, które kosztuje, tam zaokrąglmy to, $4000. Tak. No to o wiele łatwiej sobie wyobrazić taką sytuację, że będzie warte za jakiś czas $40,000, czyli 10-krotność. Ale czy jesteś w stanie sobie wyobrazić? Tylko że na Ethereum projektów, które są jak Ethereum, jest dużo. Jest Oczywiście. Cardano, jest i Solana, no to takich przestrzeni to są podgryzacze. smart kontraktowych, no tak, ale jest dużo, a Bitcoina nic nie może zastąpić. On ma taką moc obliczeniową, że nie ma fizycznej możliwości na świecie, żeby go pokonać. No, Zgadzam się. Znaczy, zgadzam się, że to są elementy, które należy brać pod uwagę. One są bardzo, bardzo istotne i trzeba je brać pod uwagę. Solana w mojej ocenie bardzo poważny gracz. W tej chwili, który nie wiem, czy zagraża Ethereum, ale na pewno właśnie przeszkadza Ethereum. Natomiast Solana jeszcze nie ma swojego ETF-a. ETH. Solana jakby czeka na ten moment, natomiast wiemy o tym, że być może pod koniec czerwca, bo tak się mówi, albo początek lipca, kiedy już te ETF-y oparte o ETH będą mogły działać operacyjnie, spodziewamy się dużego napływu kapitału właśnie amerykańskiego i tam quasi-amerykańskiego, bo wiemy, że te ETF-y mogą kupować nie tylko Amerykanie. Tak. No i w tym względzie myślę sobie, łatwiej jest uwierzyć w to, że cena Ethereum będzie się szybciej multiplikowała niż cena Bitcoina. Znaczy tutaj było pytanie, jakie to pytanie było? Czy gdzie więcej zarobię, czy tak, co więcej zainwestował? No gdzie więcej, ale chodzi mi, gdzie więcej zarobisz. Rozumiesz, bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo transakcji też jakby, tak? No jeżeli bezpieczeństwo inwestycji, bo myślę, że bezpieczniejszą inwestycją jest jednak Bitcoin, a gdzie się zmultiplikować może wartość bardziej, no to myślę, że na Ethereum zdecydowanie, tak? No ale tutaj no, nie można tego zostawiać, bo jakby odseparowywać. No, według mnie naprawdę Bitcoin jest unikalny. No, nic tego nie może zmienić, pokonać. No, nie ma fizycznej możliwości, żeby coś było bardziej zabezpieczone niż Bitcoin w tym momencie na całym świecie. A i tych, co Ethereum podgryzają, jest dużo. No, ja jestem zwolennikiem Ethereum bardzo dużym, no ale tutaj też ostatnio właśnie, jak powiedziałeś o tym, no to przypomniało mi się coś takiego, taki artykuł czytałem ostatnio, że dyrektor generalny Evgeny Gejwoj, to jest dyrektor generalny animatora kryptowalut, rynku kryptowalut Wintermute. No on powiedział coś takiego, że problem z Ethereum jest taki, że to nie jest problem konkurencji w sumie, może niejako też trochę, ale większym problemem jest to, że Vitalik, myśląc o Ethereum, chce pogodzić przez tą kryptowalutę kapitalistów i socjalistów, bo jego spojrzenie na świat jest bardzo socjalistyczne, a jakby sam projekt Ethereum czy same kryptowaluty są bardzo kapitalistyczne. I te podejście takie dysonansowe może chyba tutaj trochę narobić kłopotów Ethereum w długim terminie, tak? Także nie wiem, jak to się skończy w sumie. No, zgadza się. No, sam fakt, mówię, że to był wielki błąd według mnie, że Ethereum zmieniło mechanizm konsensusu, tak. To był błąd. Tam, no nie można też zapominać o tym, że cofnęli jako pierwsi transakcje, tak, na blockchainie. No przecież stąd powstało Ethereum Classic. To już było złamanie takiej pierwszej wartości. Tak. Znaczy cofnęli. No, nie mogli cofnąć, tylko przekonali górników do tego, no, żeby to zrobić. Oczywiście. Samo to jest takie mocno socjalistyczne. Jak Tak, zgadza się. No dobra. Znaczy, wracam tylko do tego wątku, o którym powiedziałem, łatwiej mi sobie wyobrazić, że Ethereum szybciej się zmultiplikuje, natomiast oczywiście mądra głowa inwestuje w różne krypto. Swoją drogą rozmawialiśmy ostatnio o Linku. Niektórzy mówią, że Link może być tym trzecim ETF-em, co wynika z tego, że myślę, że ta argumentacja nie do końca jest
przekonująca, ale wzbudza jednak jakieś myśli takie, które zmierzają w tą stronę, no, że skoro mamy w tej chwili ETF-y oparte o ETH, no to trzeba będzie teraz ten cały ekosystem wzmacniać, a wzmocnienie ekosystemu, no to właśnie Link. No i Link, widzieliśmy, miał swoją podróż do góry również w ostatnich dniach, no i niestety gwałtownie spadło na dół. Przebiło się po ostatnim twoim... Ale uwaga, mam dobrą wiadomość, bo sprawdzałem przed naszą audycją, odbija się znowuż tam krótka, średnia krocząca przebija długą, bo się skrzyżowały w dół, była Gwiazda Śmierci, zaraz będziemy mieli znowu tam złoty miecz, także można coś z tym robić. Łukasz napisał, że w tym kwartale zobaczymy 100 000 na Bitcoinie. I to w ogóle, przygotowując się do tej audycji, to również chciałbym spojrzeć do takiego swojego magicznego arkusza, nie bójcie się, nie będę go pokazywał. Tutaj jeszcze tak a propos tego, co powiedziałeś, no to widziałem u nas na naszej grupie telegramowej, już nie pamiętam kto, ale już byli tacy wróżbici, no w ostatnich dniach nawet, tam wywiązała się mocniejsza dyskusja na temat długoterminowej przyszłości Bitcoina. Pojawiały się głosy, że można oczekiwać kiedyś, że jeden satoshi będzie kosztował $1. Tak, no to jest stąd wartość $1 milion za jednego Bitcoina. 100 milionów. 100 milionów za jednego Satoshiego. Nie, no 100 milionów za jednego Bitcoina, bo jest 100 milionów Satoshi. A ja jeden Satoshi, 1 cent. Sorry, 1 cent, ale już niektórzy nawet wchodzą na takie rejony, gdzie jest $1, ale ja tym wszystkim ludziom radziłbym przeliczyć, ile jest Bitcoinów i ile kapitalizacja Bitcoina wynosiłaby przy cenie $100 milionów. Także myślę, że pieniędzy na świecie by zabrakło. Nie no, przecież to drukują. Z dodrukiem nie ma... Na to możemy liczyć. Nie zawiodą nas tutaj. Nie bawi się. Oni naprawdę tutaj zadbają o to. Także... No, jak z tej perspektywy patrzeć, to tak, no to zawsze będzie więcej pustego dolara na świecie niż Bitcoina. No, ale myślę, że to taka perspektywa to naprawdę długoterminowa. No, ja bym bardzo chciał, żebyśmy mogli tutaj $1 za jedno Satoshi, to wtedy by trzeba było jakieś na mikro, już mikro chyba też Satoshi są, także tam 1 cent za mikro Satoshi, myślę, że okej, wszyscy byliby zadowoleni. A jeszcze tak zapytam Ciebie, Sławku, bo no a propos tego ETF-a na Solanie. No. Jak uważasz, czy to się odbędzie? Bo tutaj są no takie mam jakby przemyślenia też co do tej samego ETF-a takiego na altcoinach, które nie mają dużej kapitalizacji jeszcze w tym momencie. No, co rozumiesz, bo mamy na przykład takiego ETF-a na Ethereum, który ma bardzo dużą kapitalizację, mamy ETF-a na Bitcoina, który ma gigantyczną kapitalizację i tam wahania tej ceny nie są jeszcze takie duże, ale jeżeli byśmy zrobili ETF-a na takich altcoinach jak Solana, na których wahania cen są duże, które rynki mają bardzo małą płynność i cena ma dużą podatność do manipulacji, no to jak uważasz, czy w ogóle zasadność jaka jest takiego tworzenia takiego ETF-a, czy to nie będzie rynek jeszcze gorszy, bardziej spekulacyjny w tym momencie niż tradycyjny nawet? Znaczy, dlatego ostatecznie myślę, to jest to, co powiedziałeś, jest argumentacją w drugą stronę, że przyjdzie nam poczekać na trzeciego ETF-a. Ja pamiętam, jak zaakceptowali ETF-a bitcoinowego, to wtedy pojawiły się takie głosy, że jeszcze Ethereum i koniec, że nie będzie wpuszczanych pozostałych krypto, no bo po co? Tak mówili. Znaczy mówili, już nie pamiętam kto mówi, po prostu czytałem takie głosy gdzieś albo na X, albo gdzieś tam w jakiejś prasie, ale ten argument, który podajesz, jest bardzo ważny. Teraz jakakolwiek inna kryptowaluta dostałaby ten, nie wiem czy to przywilej, czy przekleństwo, ale miałaby możliwość inwestycji poprzez właśnie ETF-y, to byłoby realne wpłynięcie na poparcie dla tego projektu. Tak. Wiemy o tym, że odpalenie ETF-ów o Ethereum to też jest wpłynięcie na Ethereum, ale Ethereum jest bardzo silną jednostką historycznie i no, myślę, że wszyscy wiedzą, co mam na myśli. Dodanie trzeciego, no to jest właśnie wpływ na rynek taki bardzo, bardzo mocno, więc w tym względzie myślę, że w tym roku o żadnych ETF-ach nie będziemy mówić, ale uwaga, mówię tak, jakbym siedział w głowie tych wszystkich ludzi, którzy tam w tym seku siedzą, a Gary Gensler, już przecież to ustaliliśmy, będzie chciał pracować w funduszu, jak skończy mu się robota w seku, to już wiemy, więc może i 10 tych ETF-ów będzie, kto go tam wie, bo może na Pepe, to by było coś. Na Pepe to by było naprawdę coś. No ale tak, no jeszcze tutaj, ale wiesz, no nie możemy zapominać o tym, co się będzie działo w Stanach, no niedługo, tak? No te wybory, które będą, tak. To już wiesz, w tym momencie Trump już chyba idzie ostrym ogniem i mówi, że on jest pro-krypto i wszystko krypto i w ogóle nie chce CBDC. Na ile to jest prawdziwe mówienie, a na ile to jest po prostu gra polityczna, to myślę, że Trump nie wiem.
znowu nie chcę bronić Trumpa i tak dalej, bo ktoś pomyśli, że ja go lubię albo nie lubię, nieważne. Natomiast to jest gościu, który raczej według mnie nie wycofuje się ze swoich słów, bo on jak gdyby myślę, że jest niewolnikiem swoich słów bardzo, bardzo często. To, że on musiał się teraz trochę z tym Bitcoinem pogodzić, na pewno dużo go kosztowało, ale czego się nie robi, żeby wygrać wybory, wiem o tym, ale później myślę, że on jednak będzie się tego trzymał. Dlaczego? Dlatego, że taka jest jego konstrukcja. On faktycznie... Idzie w zaparte. No i po pierwsze idzie w zaparte, po drugie jest skrajnym kapitalistą, po trzecie no myślę, że on doskonale rozumie, że CBDC to szatan, tak jak my tutaj myślimy, no to raczej bym się nie spodziewał, że z tego się wycofa. No i myślę, że te obietnice, którą teraz daje w kontekście krypto, powtórzę się jeszcze raz to, co powiedziałem 30 sekund temu, tylko teraz to sperfrazuję, on będzie stał na straży tych obietnic. No, czas pokaże. Czas pokaże. Dobra, chciałem pokazać jeden wykres, który pokazywałem gdzieś tam na kilku konferencjach. Zobaczymy, jak on będzie widoczny. Uwaga, wchodzę w tej chwili na StreamYarda, próbuję tutaj zaprezentować jeden ze screenów. A jeżeli jest tam gdzieś Monika, to niech powoli się przygotowuje. Widać Monikę? Monika, jesteś tam? Przygotowujesz się chyba, Monika. Tak. Dobra, niech się powoli zobaczcie. To jest wykres ceny Bitcoina, jak łatwo tutaj zauważyć. Ta niebieska linia, no to jest ta linia, która pokazuje wartość Bitcoina w ujęciu nominalnym, czyli po prostu najzwyklejsza cena Bitcoina, tą, którą podajemy każdego dnia, czy o której czytamy każdego dnia, wyrażona w dolarach. Natomiast ta czerwona linia to jest siła nabywcza Bitcoina i to jest bardzo ważny element, o której zdaje się, że często zapominamy. Tutaj na tym wykresie tę siłę nabywczą Bitcoina mierzymy według wartości nabywczej dolara z sierpnia 2010 roku. Dlaczego w ogóle przyjmujemy tę datę, sierpień 2010, a nie styczeń 2009? Dlatego, że ciągłe notowania, jeżeli chodzi o właśnie Bitcoina, mamy dokładnie od sierpnia 2010, więc wtedy możemy, no tylko wtedy możemy przeprowadzać jakieś kalkulacje. No i jak widać, coś, co jest zgodne z naszą intuicją, tutaj ten gap, ta przestrzeń pomiędzy czerwoną a niebieską linią rośnie. Dlaczego? No bo mamy inflację na dolarze, tak? Mamy inflację na dolarze, a siła no, nabywcza Bitcoina zmienia się wolniej niż jego siła wyrażona właśnie w dolarach. No i tutaj na tym wykresie może widać to słabo, ale widać coś, o czym mówiliśmy kiedyś, że ta górka, którą mieliśmy w listopadzie 2021 roku, jeżeli chodzi o siłę nabywczą Bitcoina, była zdecydowanie, znaczy nie zdecydowanie, była większa. Tak. I teraz przejdę tutaj jeszcze na taką zakładkę, która się nazywa wsad BTC, dla tych, którzy się bawią tym arkuszem, no bo tutaj w kolumnie CPI, nawet powiększę to trochę, mamy napisane, ile według właśnie wartości z dolara z sierpnia 2010 roku, ile tak naprawdę wynosi dzisiaj siła nabywcza Bitcoina, ona wynosi $48,000. Zrobię teraz taki szybki eksperyment, podjadę i przeczytam sobie, jaka jest maksymalna kwota. Wy tego pewnie nie widzicie, ale chociaż może widzicie tutaj w prawym dolnym rogu. Maksymalna siła nabywcza wynosiła $52,000 według tego wskaźnika z 2010 roku. Także od ATH prawdziwego, takiego prawdziwego, które chwyta za nasze serca, dzieli nas już tylko $4,000, ale uwaga, tych dolarów, które były w 2010 roku, nie wiem czy prawdziwy, to jest z 2010. Tak, nie policzę, chciałem przed audycją policzyć, ale nie zdążyłem, ile w takim razie po dzisiejszych dolarach, ile musimy przekroczyć, żeby powiedzieć, że osiągnęliśmy prawdziwe ATH, jeżeli chodzi o siłę nabywczą. Dobra, wstrzymuję udostępnianie. Jeżeli mamy gdzieś tam Monikę, no to myślę, że możemy ją zaprosić, niech powie nam, co takiego dzieje się w Fundacji Kangi. Cześć Monika. Dzień dobry, cześć. Co się dzieje? No, wciąż od maja trwa zbiórka na fotelik dla Alexa. Przypominam, że... Czekajcie, może pokażę. Share screen. I co mi teraz się udostępni? O, mogę wybrać. Już pokazuję. Jest. O, i jest. Świetnie. Wciąż zbieramy na fotelik dla Alexa od
Maja tak naprawdę. Fotelik, przypominam, jest mu potrzebny, ponieważ dużo jeździ autem, no i już niemal nie mieści się w obecnym foteliku. Alex ma kilka ataków wpadaczki dziennie, nie może samodzielnie chodzić, a do tego ma hiperaktywność, co totalnie wyklucza jazdę komunikacją miejską w jego wypadku. A mają gdzie jeździć, bo przy jego chorobie neurologicznej częste wizyty w przychodni, w szpitalach i w ogóle u fizjoterapeutów, no to jest norma, to jest standard. I ten fotelik, na który zbierają, jest niezwykły, jest drogi, ale też jest, co za tym idzie, niezwykły, bo ma wiele punktów podparcia, ma mnóstwo możliwości regulacji. Zresztą na stronie, jak sobie wejdziemy, to ten fotelik jest podlinkowany do sklepu, w którym dokładnie chcemy go kupić. No i to w związku z jego niepełnosprawnością jest niezbędne, żeby mieć taki fotelik. I słuchajcie, mama Alexa zwróciła się do mnie o pomoc już w lutym i już wtedy Alex wyrastał z tego fotelika, więc naprawdę czas im się kończy. Także chciałam zaprosić do wpłacania krypto przez Kanga Pay. Czekajcie, jeszcze tylko pokażę możliwości wpłaty. Kanga Pay najprostsza metoda, ale też jeżeli jesteś klientem Kangi, to wpłacaj przez przelew wewnętrzny na adres fundacjamałpa.kanga.exchange, czyli ten adres, który jest do kontaktu z fundacją, albo też po blockchainie. I tutaj mamy na stronie opublikowane adresy. Oprócz tego, jak ktoś nie chce krypto, możecie też wpłacać złotówki na konto bankowe, także możliwości jest coraz więcej i każda forma wpłaty jest dla nas ok. Każda jest mega cenna i przybliża nas do celu. Także mamy już 87%. Wiem, że cena Bitcoina spada i może nie dla każdego to jest dobry moment, ale nawet 10 zł to jest coś, co przybliża nas coraz bardziej do celu. Bardzo chciałabym, żebyśmy w czerwcu już ten fotelik zamówili, także jestem dobrej myśli i zapraszam do wpłat. Dzięki. Dzięki, Monika. Wszystkie nasze poprzednie zbiórki w ramach właśnie naszej fundacji odnosiły sukces. Tutaj też chcemy pomagać. Pokażmy proszę, że polscy, nie tylko polscy, zakładam, że teraz słuchają nas głównie Polacy, że polska siła kryptowalutowa walczy o lepsze jutro, nie tylko w ujęciu finansowym, ale również niosąc pomoc, nie pomysł. No, większość z kryptowalutowców to, tak mi się wydaje, to liberałowie albo libertarianie, którzy mówią, że właśnie pomoc państwa powinna być ograniczona, ale te same osoby najczęściej mówią, że warto pomagać i pokażmy, że warto pomagać. No myślę, że tutaj jak się z tych 300 osób, które nas ogląda, parę osób wrzuci po parę złotych. Słuchajcie, po 10 złotych. Tak, niech już jesteśmy na miejscu. Tak. I chłopak ma fotelik. Zróbmy to teraz, słuchajcie, zaraz po tym odcinku 10 złotych i naprawdę dobro się niesie wtedy. Jeszcze a propos tutaj fundacji, no i tego, skąd te środki na fundację, no to a propos fundacji i kwadransów, no to będziemy mieli niedługo drugą książeczkę z kwadransami. Tak. Także jeszcze tutaj nie pokażemy jej na żywo, ale już jest na etapie produkcyjnym, całkowicie. Już jest drukowana. Będzie też tam taki easter egg, o którym w ogóle nie będę mówić, powiem tylko, że jest. Także jak ktoś sobie kupi taką książeczkę u nas w sklepie, bo będzie oczywiście w naszym sklepie, no to środki z tej książeczki będą przeznaczone właśnie na pomoc potrzebującym. My na tym nic nie będziemy zarabiać, wszystko będziemy oddawać. Cena książki też nie będzie taka, że każdy będzie mógł kupić, bo to będzie limitowana edycja 100 sztuk. Każda z książeczek będzie numerowana, podpisana przez Sławka i Łukasza. Także jak ktoś chce taką fajną pamiątkę, która będzie, myślę, kiedyś w annałach historii kryptowalutowej wyceniana na miliony dolarów, no to myślę, że nie będzie lepszej okazji niż kupić sobie taką drugą książeczkę. Będzie teraz w skórze oprawiona nawet, także tak. Zachęcamy, już niedługo się pojawi, na pewno o tym usłyszycie. Na pewno. A propos, tutaj pojawił się komentarz, że niektóre kantory żądają dowód osobisty przy wymianie poniżej 1000 euro. Kantory mają tutaj taką niezależność. Jeżeli nie chcecie zrobić w tym kantorze takiej transakcji albo macie obawę, że on na przykład źle będzie przechowywał dane z waszego dowodu osobistego, to mamy dwa rozwiązania. Teraz mówię o pierwszym, proszę bardzo, udostępniam ponownie ekran. W naszym Kanga Shopie możecie kupić specjalnie zaprojektowane przez nas nakładki na
dowody osobiste. To są takie nakładki, które zakładacie. Jeżeli ktoś chce zeskanować wasz dowód, to mówicie hola hola, poczekaj, drogi kolego, i nakładacie tą nakładkę. Ona zasłania te dane, które mogą się okazać wrażliwe, co do których czujecie niepokój i nie chcielibyście ich ujawniać. Są 3 projekty tych nakładek, bo okazuje się, że teraz w obiegu są 3 rodzaje dowodów osobistych. Tutaj chcieli nas obejść, powiem ci, bo intymne wiadomości, informacje o nas rozmieścili w różnych miejscach na dowodach, w zależności od projektu, a zatem tak, ale nie, za stare wilki jesteśmy, więc zachęcam do tego, żeby wejść na Kangę i kupić. Przypominam, że jeżeli kupujesz Kanga Payem, masz 15% zniżki, ale uwaga, siła kobieca w naszej organizacji poprosiła... Chciałem ci powiedzieć, bo już myślę, że gdybyś nie powiedział tego właśnie, to... Tak, tutaj zobligowała mnie bardzo grzecznie do tego, żebym powiedział również o koszulce, którą można właśnie dzisiaj kupić w Kanga Shopie. Shii Satoshi. Ty, Kamil, coś dobre z angielskiego. Co to znaczy? Nie wiem, on jest... Tak. Dobrze. Nie, no, oczywiście. To jest wspaniały prezent dla naszych partnerek, żon, mam, córek i tak dalej. Także proszę, zachęcamy do tego, żeby robić zakupy. No i myślę, że to jest dobry moment, ponieważ zbliżamy się do końca naszego kwadransa, żeby odczytać wyniki konkursu. Niezmiernie mnie to bawi, że mówisz kwadrans po godzinie prowadzenia. Tak jest, bo tutaj mamy inną, no tak jak lata świetne, to są trochę inne lata niż te nasze zwykłe, no nie? Więc kwadrans kangowy to po prostu 4 kwadranse te zwykłe. Dobra, no więc jeżeli... Międzywymiarowy jesteśmy taki trochę program. No mamy, jakby tworzymy tutaj nową jednostkę SI. Ktoś, kto jest inżynierem, to wie o czym, czy tam technikiem, to wie o czym mówię. Dobra, przypomnijmy zasady konkursu. Każdy, kto dysponuje odpowiednią intuicją, a nawet jeżeli nie, ale chciałby się sprawdzić jako ktoś od analizy technicznej, fundamentalnej, on-chain, albo po prostu ma inne metody przewidywania przyszłości, może albo właśnie... Albo strzeli, tak. No to może wziąć udział tutaj w naszym konkursie i spróbować przewidzieć cenę Bitcoina, która pojawi się na Kandze w przyszły wtorek o godzinie 9, oczywiście wyrażoną w dolarach. Jak mogę, Kamil, mieć akces albo partycypować w tym konkursie? Aby partycypować w tym konkursie, należy pod naszym filmem na YouTubie dodać komentarz w postaci takiej, jak się teraz jest pokazane na ekranie, czyli hashtag kwadrans Kangą, numer przyszłego kwadransa, czyli 206 i cena Bitcoina, tak jak powiedziałaś, o 9 rano na Kandze w parze USDT do Bitcoina. I w formacie 5-cyfrowym, chyba że ktoś zakłada, że będzie 6 albo 7, no to jak najbardziej może podać. Tak. W takim formacie, jak doda ten komentarz, no to my będziemy mogli go wtedy namierzyć. I tutaj jeszcze od razu dodam, że jeżeli ktoś... I tutaj mamy tak, że można się pomylić o $25 od ceny Bitcoina, która będzie właśnie na Kandze. Tak, bo wybieramy tego, kto będzie najbliżej, ale warunek jest taki, że musi być, jeżeli się pomyli o więcej niż $25, no to lipa, kaplica. Kaplica. I może dodać ten komentarz tylko we wtorek, środę. Trzeba pamiętać, bez edycji liczysz się pierwszy komentarz. A jeżeli chce ten zwiększyć sobie ten próg, czyli myśli, że może tam się załapie trochę większej różnicy, tolerancji, no to aby mieć taką różnicę $100 tu tolerancję, no to musi dodać drugi komentarz, niezależny od tego pierwszego. Czyli dodaje ten komentarz z ceną, dodaje drugi komentarz, gdzie mówi, jacy jesteśmy super, albo jacy jesteśmy do kitu, no i za to ma większą tolerancję wtedy. Próg bólu mniejszy. Tak, o $100. Widziałem różne komentarze. Ktoś tam pisze, że lubię placki, ktoś tam no, sprawy zupełnie niezwiązane. Janek czy coś. Tak. No więc, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, dodatkowa reguła, o której można zapomnieć, bo to już pewnie może być dla niektórych skomplikowane. Jeżeli jednocześnie udostępnicie ten materiał dzisiaj albo jutro gdzieś na swoich social mediach i wygracie, no to my dorzucimy jeszcze do tego 20 Kang do konkursu, znaczy do wygranej. A wygrana w ogóle ta podstawowa to jest 10% łapek w górę pod tym odcinkiem. Tak. Więc prosimy teraz o łapki w górę, prosimy o subskrypcję, prosimy w ogóle o kliknięcie dzwoneczka i tak dalej. Pamiętajcie, że dzięki temu świat staje się lepszy i uwaga, w dzisiejszym konkursie, to znaczy poprzednim konkursie wygranym jest nikt. Nikt nie trafił, moi drodzy, 57,8 KNG przychodzi
do puli kolejnej, także Tak. tym bardziej warto teraz się postarać. Tak, no i lajki, dawajcie lajki, bo jak macie więcej lajków, większa nagroda, no wszystko w waszym interesie, no w naszym też nie ma co ukrywać oczywiście, ale my się bardzo cieszymy, jak te lajki się pojawiają, jak możemy dać wam więcej naszych umiłowanych KNG. No i tak jak Sławek powiedział, subskrypcji i dzwoneczek, żeby wam nie wypadł jakiś filmik, który będziemy publikować, jak na przykład tutaj aksamitnym głosem nagrywane lekcje KNG University przez Sławka, także będziecie dostawać informacje o każdym z naszych filmików, jeżeli subskrybujecie i wrzucicie dzwoneczek. No i dajcie też komentarz, tak jak Sławek powiedział, no bez tego po prostu my nie wiemy, co się dzieje, a fajnie czytamy te wasze komentarze, odnosimy się do nich, także myślę, że warto. No i dobrze, moi drodzy, myślę, że to już dobry moment, żeby... A jeszcze powiem tylko jedną rzecz, przepraszam. Bardzo proszę. Jedna rzecz, chodzi o to, że no tutaj są różne dyskusje na temat tego, co się dzieje, potrzebują ludzie więcej informacji na temat naszych insiderskich rzeczy. W najbliższych dwóch tygodniach odbędzie się AMA, poinformujemy o tym na naszych social mediach, będziemy wszędzie o tym trąbić, także jak ktoś chce tutaj sobie zadać jakiekolwiek pytanie, trudne pytanie, łatwe pytanie, pochwalić nas, obrazić, no to jak najbardziej proszę wejść na nasz Telegram, tam jest formularz, albo napisać do naszego community managera, on te wszystkie pytania spisze, no i oprócz tego podczas tego spotkania, które będzie na żywo, które będziesz ty i Łukasz, no będzie to po prostu możliwość wymiany informacji, będziemy czytać komentarze, odpowiadać na te komentarze, to będzie czas specjalnie dla was, żebyście się wszystkiego dowiedzieli, tego co was nurtuje i z czym macie problem na Kandze, a myślę, że tych problemów, no ja nie mam żadnych, ale jak ktoś ma, no to jak najbardziej może zgłosić. Tak jest. Zapraszamy na AMę. Myślę, że będzie bardzo dynamicznie, będzie dużo dobrych emocji. Będziemy z Łukaszem odpowiadać na wszystkie pytania. Także moi drodzy, bardzo dziękuję. Łukasz. Nie pierwszy mnie mieszczę. Freudowski błąd. Dobra, właśnie się ugryzłem w język. Posłuchaj, jakie hasło wojenne na koniec? Kanga najlepsza firma, ja jestem zwolennikiem. Zapraszamy KNF.pl, proszę sprawdzić tą Kanga najlepsza firma. No więc KNF w skrócie, no w takim razie ja sięgam po inne hasło. Używaj odważnie Kangi i kryptowalut, w skrócie WOKIK. I tymi pozdrowieniami żegnamy was, wracajcie do pracy, zmieniajcie świat. I pamiętajcie, ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. Omawialiśmy tę skalę bardzo często. Coco Jumbo i do przodu. Hej. Hej. We are Kanga, beyond crypto.